Wideorejestratory24.pl, czyli Dawid Lorenz prezentuje. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Cześć, witam serdecznie w kolejnej edycji rankingu najlepszych wideorejestratorów samochodowych, edycji jesienno-zimowej 2023-2024. Edycję tego rankingu podzieliłem na takie trzy zasadnicze segmenty budżetowe. Do 500 zł w budżecie niskim, budżet średni do 1000 zł i budżet wysoki ponad 1000 zł. W każdym z segmentów prezentuję 3, maksymalnie 4 wideorejestratory, które osobiście uważam za najbardziej godne polecenia. Tak więc w sumie mamy tu taki ranking top 10 najlepszych kamer samochodowych według mojego osobistego, subiektywnego polecenia, które znajdziecie w bieżącej ofercie WR24.pl. Tak więc, krótko mówiąc, dla każdego coś dobrego. No cóż, tyle tytułem wstępu, więc zapraszam do oglądania. Kategoria kamer tanich i dobrych jednocześnie, da się te cechy połączyć. Tę kategorię otwieram od najnowszego modelu marki 70i, a jest to model A200. Nowość w ofercie, ale już na etapie testów bardzo pozytywnie nas ten wideorejestrator zaskoczył, mnie zaskoczył i dlatego postanowiłem go włączyć do tej edycji rankingu. Dlaczego? Kamera na przód i tył jednocześnie za około 4,5 stówki. Jest też wersja na przód za 3,5. Natomiast nagrywanie z kamery przedniej Full HD, nagrywanie z kamery tylnej Full HD, póki co nic specjalnie wyróżniającego, ale jest w przedniej kamerze skuteczny tryb HDR. Co to znaczy? Tutaj na chwilę zboczę z tematu, ponieważ HDR, ten skrót, to pojęcie pojawi się jeszcze kilka razy w trakcie tego rankingu. Krótko mówiąc, jeżeli wideorejestrator posiada tryb HDR, to znaczy, że jest w stanie z pewną skutecznością, nie 100% zaznaczam, ale jest w stanie dość skutecznie odczytywać tablice rejestracyjne w nocy, także z pojazdów poruszających się z naprzeciwka, a uwierzcie mi, zdecydowana większość wideorejestratorów, które znajdziecie w sklepach, także i WR24 tego nie potrafi. Natomiast A200 jako jedyny wideorejestrator przód, tył poniżej 500 zł właśnie to potrafi. Co jeszcze? Wideorejestrator relatywnie nieduży, dyskretny, z wyświetlaczem i przyciskami, ale też z aplikacją na smartfon, za pomocą której zobaczycie podgląd na żywo, ściągniecie pliki do pamięci smartfonu, czy zmienicie jej ustawienia. Jest też tryb parkingowy, więc generalnie jest to bardzo ciekawa propozycja i tym modelem właśnie rozpoczynam ten ranking. Mio MiView C545, kolejna kamerka w budżetowym segmencie. Prosta, niewielka, klasyczna, z wyświetlaczem. Nagrywa w rozdzielczości Full HD, ale też ze skutecznym trybem HDR, który już wyjaśniałem przed chwilą, więc jest w stanie wychwycić tablice rejestracyjne w nocy. Ta kamerka posiada także tryb parkingowy, a także opcjonalnie można do niej dokupić kamerę tylną Mio A50. C545 posiada brata bliźniaka, to jest model C580, który kosztuje nieco więcej, ale jest wyposażony dodatkowo w moduł GPS oraz funkcję ostrzegania o fotoradarach. Ostatnia kamerka w segmencie budżetowym, Navitel R67. Kompaktowa, dyskretna, a jednocześnie bardzo funkcjonalna i też troszeczkę zaskakująca. Dlaczego? Wyświetlacz. Wyświetlacz, który nie służy do tego, żeby obsługiwać ten wideorejestrator, ale żeby wyświetlać godzinę, więc mamy taki dodatkowy zegar włączony na stałe w samochodzie. Taka ciekawostka, z którą nie spotkałem się jeszcze nigdy od prawie 10 lat, jak siedzę w tej branży, więc w sumie zaskakujące. Jak więc obsługiwać ten wideorejestrator? Bezprzewodowo z aplikacji w smartfonie, za pomocą której na przykład pobierzecie pliki z kamerki do smartfona, zmienicie jej ustawienia itd., itd. Co jeszcze? Nagrywanie w rozdzielczości 2,5K, ale niestety bez HDR-u, zasilanie przez USB typu C oraz aktywny tryb parkingowy, więc ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają dyskretnej, ale jednocześnie funkcjonalnej i niedrogiej kamerki samochodowej. Wchodzimy w budżet średni, a więc ponad 500 zł, jednak raczej nie więcej niż 1000, może z lekkim hakiem. W tym segmencie mamy 3 naprawdę piekielnie mocnych zawodników, ale zacznę od naszego bestsellera. Viofo A119 Mini 2. Jeżeli szukacie kamery tylko na przód, bez kamery tylnej, nie interesuje Was zupełnie kamera tylna, to jest wideorejestrator, który najbardziej polecamy i jest zresztą najchętniej wybierany przez klientów WR24. Dlaczego? Wideorejestrator od nowej generacji, wyposażony w sensor Sony Starvis 2, Starvis drugiej generacji, który oferuje przede wszystkim piekielnie skuteczny tryb HDR. Rozdzielczość 2,5K
i-półka, czytanie tablic w nocy z niesłychaną skutecznością, aplikacja na smartfon, GPS, tryby parkingowe, komendy głosowe, a całość zamknięta w zgrabnej, miniaturowej, nazwa w sumie to sugeruje, obudowie. Najlepsza kamera na przód, jaką możecie w tej chwili kupić, moim zdaniem, bez dwóch zdań, polecam. Kolejna mocna kamerka w segmencie średnim, 70 A810 Dual Set. Dual Set, czyli na przód i tył jednocześnie. Jest co prawda też wersja tylko na przód, no ale jednak ten Dual Set jest najbardziej popularny. Jest to bez wątpienia moim zdaniem największy hit roku 2023. W wakacje tego roku ten model miał swoją premierę i praktycznie od razu stał się bestsellerem. Dlaczego? Ponieważ w cenie poniżej 1000 zł, złotówkę poniżej 1000 zł, na przód i tył, oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K z skutecznym trybem HDR jednocześnie dzięki sensorowi Sony Starvis 2 nowej generacji, o którym mówiłem przed chwilą przy okazji WIOFO. Kamera tylna nagrywa w Full HD, aczkolwiek jakość tego obrazu tam trochę odstaje w stosunku do tego 4K z kamery przedniej. Natomiast to, co szczególnie wyróżnia ten wideorejestrator, poza tą właśnie rozdzielczością i jakością obrazu, to są funkcje chmurowe. O co chodzi? Możemy do tego wideorejestratora dokupić specjalny moduł 4G, do którego wkładamy kartę SIM i poprzez sieć 4G połączyć kamerkę z internetem. Dzięki temu monitorowanie parkingowe jest rozszerzone zdecydowanie właśnie o możliwość na przykład wysyłania powiadomień, gdy kamera inteligentnie wykryje jakiś ruch przy samochodzie albo jakiś po prostu wstrząs, uderzenie. Powiadomienie ląduje w telefonie, w aplikacji, dzięki temu możemy od razu ją podejrzeć, co tam się działo i w odpowiedni sposób zareagować. Więc te możliwości chmurowe tutaj zdecydowanie wyróżniają, ponieważ żaden inny producent wideorejestratorów nie oferuje tej jakości obrazu, rozdzielczości, HDR-u oraz tych możliwości chmurowych w tak atrakcyjnej cenie. Więc A810 właśnie dlatego jest hitem roku 2023 i myślę, że długo jeszcze takim hitem pozostanie. Ostatni wideorejestrator w kategorii cenowej średniej, Vantru S1 Pro. Wideorejestrator na przód i tył jednocześnie i jednocześnie kolejny z rzędu wideorejestrator nowej generacji, więc używający najnowszej generacji sensora Sony Starvis 2. A to oczywiście przekłada się, jak już mówiłem przed chwilą, na bardzo dobrą jakość obrazu oraz bardzo skuteczny tryb HDR. Kamera przednia 2,5K HDR, kamera tylna Full HD też z HDR-em, więc obydwie pracują z tym magicznym HDR-em automatycznym, więc w ciągu dnia jest on nieaktywny, w ciągu nocy czy wieczorem się aktywuje, bo uczciwie mówiąc HDR czasem w ciągu dnia potrafi przeszkodzić. No i co poza tym, wszystko czego możecie oczekiwać od nowoczesnego, funkcjonalnego wideorejestratora nowej generacji. Aplikacja na smartfon, GPS, tryby parkingowe, no i ciekawostka, na wyświetlaczu podczas jazdy wyświetlana jest na bieżąco prędkość oraz kompas, czyli kierunek jazdy. Też znowu taka ciekawostka, która mnie zaskoczyła. Więc Vantru jest jeden nowoczesny, funkcjonalny i perspektywiczny model w naszej ofercie, który wyróżniam w kategorii cenowej średniej. Wchodzę w budżet wysoki, taki segment powiedzmy premium, czyli wideorejestratory za 1000 i więcej złotych, czasem nawet grubo ponad 1000, ale do tego dojdę. W tym segmencie, w tej kategorii przede wszystkim wyróżniam najnowszy model A229 Pro od WIOFO. Jest to wideorejestrator, który jest moim zdaniem najbardziej napakowany technologicznie pod względem optyki, jakości i skuteczności nagrywania. Ponieważ kamera przednia posiada sensor Sony Starvis 2 i nagrywa 4K z HDR-em. Dodatkowo w zestawie jest filtr polaryzacyjny na obiektyw. 2,5K z kamery tylnej, też z HDR-em, też Starvis 2. Natomiast w wariancie 3-kanałowym, ponieważ ten wideorejestrator można kupić na przód i tył oraz na przód i tył wnętrze jednocześnie, więc w tym wariancie 3-kanałowym kamera wewnętrzna, która nagrywa środek pojazdu, nagrywa w Full HD, ale też z HDR-em i też bardzo skutecznym, więc pod względem optyki wpakowanej w ten model jest tu naprawdę bardzo grubo. Poza tym wszystkie funkcjonalności, których możemy oczekiwać od WIOFO, tak jak wcześniej mówiłem przy Mini 2, 119 Mini 2, tak samo i tu komunikacja bezprzewodowa ze smartfonem, dwuzakresowy moduł Wi-Fi, więc szybsze pobieranie przez 5 GHz, tryby parkingowe, komendy głosowe, GPS i tak dalej, więc to funkcjonalnie też jest bardzo mocny zawodnik. A229 Pro w wersji 2- lub 3-kanałowej do wyboru otwiera segment premium.
Kolejny wideorejestrator w segmencie wysokim to 3-kanałowy Vantru N4 Pro. 3-kanałowy, czyli kamera przednia, kamera wewnętrzna, która rejestruje to, co dzieje się w środku i też po bokach samochodu, oraz kamera tylna. Jak widzicie, jest to wideorejestrator dość pękaty, duży i ta kamera wewnętrzna jest zintegrowana z przednią, więc jest mniej okablowania. No ale co ją wyróżnia, to przede wszystkim znowu Sony Starvis 2 i optyka oferująca 4K i HDR jednocześnie. Zauważyliście, i HDR, i Sony Starvis 2, i pojęcie wideorejestratorów nowej generacji dominuje ten ranking i wideorejestratory właśnie tego typu tutaj szczególnie wyróżniam. Vantru N4 Pro, funkcjonalna kamera właśnie nowej generacji ze wszystkimi funkcjonalnościami, które już wymieniałem przy okazji innych kamer, więc tryby parkingowe itd. Natomiast tu przede wszystkim na wyróżnienie zasługuje, poza tym 4K z przodu, też ta kamera wewnętrzna. W kontekście trybu parkingowego jest to dość istotne, żeby też rejestrować to, co dzieje się po bokach samochodu, a nie tylko z przodu i z tyłu. FineView GX1000, solidna, funkcjonalna, niezawodna kamera samochodowa na przód i tył. Jednocześnie 2,5K ze skutecznym HDR-em z modułu przedniego, Full HD z modułu tylnego. Rozbudowane funkcje parkingowe oraz aplikacja na smartfony, jedna z najlepszych i najbardziej dopracowanych aplikacji, z jakimi miałem do czynienia wśród wielu różnych kamer samochodowych. GX1000 naprawdę skradł moje serce, gdy testowałem ją jakoś wiosną 2023 roku. GX1000, a od niedawna także bliźniaczy model GX400. One wyglądają identycznie i funkcjonalność mają też niemal identyczną. GX400 posiada lekko okrojoną optykę w kamerze tylnej, niewiele, oraz wyłączone, czy pozbawiona jest funkcji inteligentnych w trybie parkingowym, więc jeżeli budżet Wam nie pozwala na GX1000, to warto skusić się na nieco tańszą GX400. No i ostatni punkt tego programu, tego rankingu, zazwyczaj zostawiam to na koniec, czyli wideorejestratory marki Blackview. Tutaj trzymam w ręku topowy na dzień dzisiejszy model Blackview DR970X 2CH LTE, czyli dwukanałowy na przód i tył. Kamera przednia nagrywa w rozdzielczości 4K, kamera tylna w Full HD i zauważcie, że nie użyłem tutaj skrótu HDR. No i właśnie, do kamer Blackview można mieć ambiwalentne podejście, bo z jednej strony są to najdroższe wideorejestratory w ofercie WR24, takie najbardziej premium, a jednocześnie 4K z kamery przedniej nie ma HDR-u, nie ma Starvisa 2, czyli dużo tańsze kamery posiadają lepszą optykę i obiektywnie rzecz ujmując lepszą jakość obrazu niż najdroższa kamera na rynku. Ale najdroższe kamery na rynku, Blackview, ten model, jak i szereg innych z całej rodziny tego producenta, oferują coś, czego jeszcze żaden inny producent nie zaoferował i nie zaproponował, czyli Blackview Cloud, czyli kompleksowa usługa chmurowa Blackview, czyli internetowa. De facto możemy wideorejestratorem w całości zarządzać przez aplikację, przez internet, zdalnie, ze wszystkimi tego możliwościami dodatkowymi, czyli wysyłaniem alertów, zarządzaniem flotowym, no generalnie najbardziej kompleksowa usługa chmurowa, jaką do tej pory zaproponował którykolwiek producent, z którym miałem do czynienia. Więc Blackview tą jedną funkcjonalnością wygrywa, a jednocześnie tutaj zdradzę, być może kiedy oglądasz ten materiał, ten ranking już w 2024 roku, to Blackview wreszcie dorównuje konkurencji i wreszcie wypuszcza wideorejestrator ze Starvisem 2 i skutecznym HDR-em z kamery przedniej, ponieważ takie zapowiedzi już oficjalnie padły, kiedy nagrywam ten ranking i wiem, że po nowym roku, czyli na początku 2024 będą modele Blackview oparte o nowej generacji sensory od Sonego, o których już mówiłem wielokrotnie wcześniej. No i to właściwie tyle. Czas podsumować ten ranking. Mam nadzieję, że ten materiał, ten film, ten ranking po prostu pozwolił Wam się i pomógł Wam się zorientować, które kamery samochodowe w tej chwili w określonych segmentach budżetowych są po prostu najlepsze. Oczywiście najlepsze moim subiektywnym zdaniem, czyli opieram się tylko i wyłącznie na tych modelach, które znamy, które testujemy, które my wewnętrznie tutaj w WR24 Wam oferujemy jako tylko sprawdzone kamery samochodowe. Dzięki za oglądanie. W razie dodatkowych pytań zapraszam do pola komentarzy. Do następnego razu. Cześć! Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.